Witam wszystkich. Jestem teraz za mną w pięknym, małym miasteczku, które nazywa się Deva. Za mną przepiękny napis. Kocham Deva. Jesteśmy teraz w Starym Mieście. Chcemy tutaj zwiedzić to miejsce. Ostatnio mieliście okazję zobaczyć film, ale tylko taki informacyjny, ponieważ tutaj wybraliśmy się nie bez powodu. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to tutaj Wam gdzieś udostępnię link. Będziecie mogli sobie go obejrzeć. A teraz chcemy zwiedzić tutaj, jak wygląda to małe miasteczko. No i pokazać Wam również. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Popatrzcie się, jaka stoi za mną stara Dacia i służy właśnie jeszcze jako nauka jazdy. Że takie samochody w ogóle jeszcze jeżdżą. To już jest taki wręcz jeżdżący zabytek, bym powiedział. Słychać, jak tam ktoś odpalił silnik. Nie widzę, czy to pani, czy pan. Jadą uczyć się jeździć. Fajnie. Bebe, if I will kiss this frog, it will appear the Prince Charming? I don't think so. Yes, me too, because I already found my Prince Charming. And who is this? It's you, of course. Really? Yes. It's pleasure for me to hear this. Jestem teraz za mną w takim parku. Jest tu tak pięknie, tak zielono. Naprawdę cudnie. Chcemy sobie tutaj gdzieś usiąść. Mamy koc, więc sobie rozłożymy. Mamy też jedzenie, które wzięliśmy ze sobą z Bukaresztu, więc będziemy sobie tak trochę piknikować w parku. Chciałem powiedzieć, że Deva to jest w ogóle też takie szczególne miejsce. Nie tylko przez to, że przyjechaliśmy tutaj odebrać moje prawo jazdy, ale również tutaj bardzo często zatrzymuję się w tym miasteczku, jadąc w drodze do Polski, ponieważ nigdzie w okolicy nie ma stacji gazowych, konkretnie z gazem, gdzie mógłbym się zatankować. Są tylko w promieniu 150, maksymalnie do 200 km, jak wyjadę z Bukaresztu, a później jest po prostu ciężko znaleźć i tutaj fajnie jest mi przejeżdżać przez tą Devę i bardzo często się tutaj zatrzymywałem, jadąc właśnie do kraju. No nic, idziemy teraz sobie gdzieś usiąść, a później mamy zamiar odwiedzić fortecę. Film z tego miejsca nie będzie na pewno długi, ale mam nadzieję, że Was tak czy inaczej zainteresuje. A tu jest taka charakterystyczna rzeźba na pomniku, która przedstawia wilczycę Remusa i Romulusa. To jest taki obiekt, który bardzo często powtarza się we wszystkich miastach w Rumunii. Znaleźliśmy sobie super miejsce, żeby sobie odpocząć. Tutaj na trawie rozłożyliśmy sobie koc pod takim drzewem w cieniu, także idealne miejsce. Chciałem powiedzieć, że tutaj jeszcze w tym parku jest taki plac zabaw, fontanna. Wszystko Wam to pokażę tutaj w międzyczasie, jak opowiadam. Do tego jeszcze jest też taki taras, na który widziałem, że tam prawdopodobnie wchodzą pary młode i robią sobie albo zdjęcia, albo może śluby tam biorą. Kto wie. Jest też taki czerwony dywan, po którym się przechodzi właśnie do tego miejsca, oraz u góry wiszą takie parasolki. Tutaj w tym parku posiedzimy sobie jakiś czas, no i później idziemy zwiedzać fortecę. Przyjeżdżając do Deva byliśmy skupieni na załatwieniu sprawy związanej z moim prawo jazdy. Zmęczeni całonocną podróżą, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jesteśmy w miejscu, gdzie miał swój początek wielkiej kariery słynnej gimnastyczki Nadii Comaneci. Dowiedziałem się po powrocie, że Deva jest uważana za stolicę gimnastyki Rumunii, bo w mieście znajduje się Narodowe Centrum Treningowe Gimnastyki. Wielu krajowych gimnastyczek olimpijskich trenowało w Deva, w tym Nadia Comaneci. Pewnego dnia trener Bera Kaloli przyjechał do szkoły, w której uczyła się 6-letnia Nadia i zapytał, czy są dziewczynki, które potrafią wykonać gimnastyczną gwiazdę. To pytanie odmieniło jej życie. Zgłosiły się 2 drobniutkie dziewczynki. Zostańcie po południu, pójdziemy do sali gimnastycznej, powiedział Karoli. Radość z tego, co potrafiła robić ze swoim ciałem,
okupiona była ciężkimi treningami, 6 razy w tygodniu po 4 godziny. Pera Karol i jego żona Marta narzucali młodziutkim gimnastyczkom ostrą dyscyplinę. Byli bardzo wymagający. Nadia poddała się jednak temu rygorowi. Uwielbiała z nimi pracować, czuła się bezpiecznie, gdy wykonywała trudne, czasem niebezpieczne ewolucje. Wiedziała, że trener ją ubezpiecza. Nie czuła strachu. Zaczęła odnosić pierwsze sukcesy, także w międzynarodowych zawodach. W 1975 roku zdobyła 4 złote i 1 srebrny medal Mistrzostw Europy, pokonując koalicję radzieckich zawodniczek. Podczas Igrzysk Olimpijskich w 1976 roku w Montrealu w roli głównej miały wystąpić 24-letnia Ludmiła Turiszczewa, 21-letnia Olga Korbut i 19-letnia Nelly Kim. Dwie pierwsze miały w swej kolekcji już po kilka medali olimpijskich. To na nich skupiała się uwaga kibiców i mediów. 14-latka wygrała aż 3 konkurencje: wielobój indywidualny, ćwiczenia na równoważni i na poręczach. Na tych ostatnich wykonała układ asymetryczny, swój popisowy numer. Gdy na tablicy wyników pojawiła się 1, kropka i 0, w hali zapanowało wielkie zdziwienie. Aparatura Omega nie była przygotowana na 4-cyfrowy wynik, bo wydawał się on niemożliwy do uzyskania. Po chwili zdziwienie zamieniło się w aplauz. Po raz pierwszy w historii gimnastyki sędziowie przyznali maksymalną notę 10. Gdy Nadia wróciła do Bukaresztu, witano ją jak narodową bohaterkę. Tysiące rodaków wiwatowało na jej cześć. Otrzymała najwyższe rumuńskie odznaczenie – Order Bohatera Pracy Socjalistycznej. Oficjalnie karierę zakończyła w 1984 roku. Dostała pracę w Federacji Gimnastycznej. Wspomina, że zarabiała w przeliczeniu $100 na miesiąc. Podjęła decyzję o ucieczce z kraju. W maju 1989 roku rozpoczął się demontaż umocnień na granicy Węgier z Austrią. 9 listopada doszło do upadku berlińskiego muru. W Rumunii sytuacja się nie zmieniała. 24 listopada Ceausescu został znowu wybrany na przewodniczącego komunistycznej partii. 27 listopada nocą ominęła punkt kontrolny i zniknęła w ciemnościach. Przez 6 godzin szła z Konstantinem Panaitem, Rumunem z amerykańskim obywatelstwem, po oblodzonym terenie w stronę Węgier. Wpadli do wody. Nie wiedzieli, że już są po węgierskiej stronie. Zorientowali się, gdy zobaczyli tablicę z napisami. Z Węgier przedostała się do Austrii, gdzie w ambasadzie USA poprosiła o azyl. 1 grudnia wylądowała w Nowym Jorku. W kwietniu 1996 roku wyszła za mąż za amerykańskiego gimnastyka, dwukrotnego mistrza olimpijskiego Barta Conera. Ceremonia była transmitowana na żywo w całej Rumunii. 3 czerwca 2006 roku urodził się syn Nadii i Barta. Comenecci została mamą, mając 44 lata, 30 lat po wielkim sukcesie w Montrealu. Znów wszystkich zaskoczyła. Odpoczęliśmy w parku, idziemy teraz zwiedzać fortecę, ale mamy zamiar tam wyjechać taką telekabiną, kolejką linową. Właśnie się zbliżamy tutaj do tego miejsca, zaraz się zorientujemy, ile kosztują bilety. No i pokażemy Wam za chwilę, jak tutaj to wygląda. Tam widzę, jeszcze po prawej stronie jest taki mały stadion sportowy. Pewnie jakieś dzieciaki sobie tutaj grają na jakimś orliku tak zwanym w piłkę. Wyjechaliśmy właśnie na górę, zapłaciliśmy za bilety dosyć tanio, ponieważ jeden bilet kosztuje 20 lejów, jest to przejazd w 2 strony, za mną jest bajeczny widok na całe miasto Deva, zaraz Wam go pokażę.
Widok naprawdę prześliczny na całą Dewę. Tutaj pan był taki miły, ten z obsługi tej kolejki, i pozwolił nam zostawić sobie plecaki, ponieważ mamy trochę tych bagaży ze sobą. O, trochę tu ciemno widzę teraz, ale idziemy pod górę schodami takimi dosyć stromymi. Zobaczymy, jak jest na górze tej fortecy. Tutaj widzę, są takie jakieś wrota, ale chyba są zamknięte. Zaraz sprawdzę. Te wrota okazały się być otwarte, jednak jesteśmy teraz na dziedzińcu fortecy. Tutaj w ogóle to miejsce bardzo mi przypomina tak konstrukcyjnie pewne taki kościół, który znajdował się w miejscowości Wiskri. Zrobiliśmy zresztą film z tego miejsca też, także udostępnię Wam link gdzieś tutaj. Teraz jesteśmy na takim podejście. No i tutaj też jest również taki bardzo ładny widok na całą panoramę. Tam widzę, przede mną góry są. Autostrada chyba, która prowadzi tutaj do Dewy. No i domki. Ja nie wiem, jak ludzie tutaj mieszkają po prostu w takiej pięknej okolicy. To jest coś niesamowitego po prostu. A tutaj jest teraz taki most. Nie wiem, dokąd on prowadzi, zaraz się przekonam. W każdym bądź razie dobrze, że są barierki, bo nie wyglądałoby to zbyt bezpiecznie. Ten most prowadzi w dół, tak dookoła tej fortecy. Tutaj widzę, za mną są też takie ławki. Tam jest taki jakby taras. Tam można sobie usiąść, odpocząć. Anna czeka tam na mnie na górze, także wracam do niej. Z tego miejsca będę kończył pomału ten film. Mamy już rozładowane baterie we wszystkich urządzeniach i nie mamy jak naładować. Powerbank rozładowany. Słychać w oddali jakiś pociąg. Postaram się zrobić jeszcze jakieś zdjęcia, na ile będę miał możliwość, które wstawię tutaj w filmie. Jeżeli Wam się podobał oczywiście ten odcinek, dajcie łapki w górę, skomentujcie go jakoś. No i oczywiście zachęcam wszystkich do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w następnych filmach.